Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w Niemczech i zaatakują nas zombie. A tak naprawdę kręcimy tyle hip-hopowy. Zapraszamy was w dzisiejszym odcinku. Rap, tylko niemiecki. Moją się nas nawet matki i dziecki. A propos matki i Podejrzajcie dziecka, za nami. właśnie Matki i odwiedzimy dziecka. dzisiaj taki szpital opanowany przez zombie. Zaczynamy. Chodźmy. Tak więc magicznym sposobem dostępnym tylko dla himalajstów i naszej grupy udało nam się dostać na teren szpitala. Za chwilę przekroczymy tą magiczną barierę i rozdzielimy się w środku. Możecie słyszeć jakieś dziwne dźwięki. Tu mamy grupę eksploratorów z Niemiec. Pozdrawiamy, jeśli to widzicie. Powiem wam, że tak samo było z Instytutem w Berlinie Anatomii, pamiętacie? Tak, ale możemy się zawinąć, bo tu jest główna ulica, Tak, widzisz? tu trzeba by pójść jakoś tak Tam, do środka no, dalej no. i tam rozkminimy jakie mamy Tak, tam tak. działanie. Dobra, to jak się dzielimy? Bo z tego co widzę, zobaczcie jaka przestrzeń w ogóle, ty. Wow! Jakby lustro, co? Właśnie to lustro tak Fajnie to wygląda. PKPS się odbija na dwa lustra. Bo są Taka wydawka to jest chyba. główne dwa budynki, to jest tamten i ten. I tam jeszcze chyba jest jeden. Tam, jest jakiś mniejszy, nie? tam, za Konradem, co nie? To jak idziemy? Jak myślicie, czy tutaj się da wejść na drugie piętro? Nie wiem. Głową No trzeba chyba uważać. wiecie, no nie znamy na tyle terenu, żeby wiedzieć gdzie iść. Ja bym powiedział ty idź tam, ja pójdę tam i tyle. No i tak zróbmy. No, na tą chwilę dostałem takie zadanie, że się chyba najbardziej od nich oddalę, bo muszę pójść do jej następnego budynku. I a propos siatki, to zobaczcie. Tutaj. Cały ten teren jest osiadkowany. Ten zielony, co tam widać, to jest normalny blok mieszkalny w tle. No i tam mogą być ludzie, którzy nie życzą sobie tego, żeby ktoś chodził po tym terenie. Ale co to jest w ogóle za teren? No to już wam mówię. W 1909 roku padła decyzja, aby wybudować szpital dziecięcy. Dlatego, że umieralność w tamtych czasach właśnie dziecięca była dosyć duża, na dużym poziomie. No i w 1909 padła taka decyzja. W 1911 zrealizowali właśnie swój pomysł, czyli wybudowali to jako szpital dziecięcy. Był to pierwszy szpital na terenie Prus, właśnie o tym profilu. I już parę miesięcy później odbył się tutaj trzeci kongres, międzynarodowy kongres o zwalczaniu właśnie śmiertelności wśród porodów. Szpital był przeogromny i na tamte czasy można powiedzieć bardzo nowoczesny, ponieważ chociażby była tutaj mleczarnia, dzięki której dostarczano matkom i dzieciom świeże, dobre mleko, a nadwyżkę tego mleka sprzedawano właśnie pobliskim mieszkańcom, więc jeszcze na tym mogli zarobić. To jest taki Instytut Matki i Dziecka, bym powiedział. Ciekawe, gdzie my trafiliśmy z Konradem, znaczy się on poszedł tam. A tu są te pomieszczenia takie ciekawe, zobaczcie. Wejście jest jakby od ulicy i tu macie przez całą długość, były szyby. Tak samo z tej strony. I tak jakby tu można było kogoś obserwować w środku, ciężko mi powiedzieć. Ale jeszcze mam jedną rozkminę, co to mogło być. Jakby biorąc pod uwagę, że to był największy szpital kiedyś w NRD i był jakby dla dzieci i matek z dziećmi, mieli tu własną mleczarnię, nawet prowadzili różne badania, to może właśnie w tych miejscach były takie, może nie tyle co izolatki, ale takie miejsce dla matki z dzieckiem, bo zobaczcie, jest duże pomieszczenie, a w tym miejscu mamy łazienkę i na przykład szyby po bokach, tak żeby widzieć, jeżeli cokolwiek by się działo, no z tym noworodkiem i tak dalej, tak? Jak na ponad 100-letni obiekt, pomijając właśnie te spalone drewniane elementy, no to beton, marmur, nie marmur, wróć, beton i tak dalej, to wszystko jest dosyć stabilne. I zawsze mnie ciekawi, nie wiem czy to będzie widać, tak jak jest ten tak na dachu, jak to ludzie robią. No pewnie to wrzucali jeszcze jak na ten dach dało się wejść, ale dalej dosyć stromo i tak dalej, żeby nie spaść z tego. Kręte drewniane schody. A ja już wam wspominałem, a jak nie ja, to na pewno chłopaki, że jest to miejsce, które było naprawdę często palone. Jak widzicie na załączonym obrazku. Więc każdy z tych budynków zapewne już parokrotnie był spalony. No i różnie może być z wchodzeniem po tym. Dlatego, bo są takie dziury. To się jeszcze rusza. Może jak przyjdę po tym. Nie wygląda to solidnie, powiem wam. Dosyć... No jest pewien stresik. Tam zobaczcie, tam są w ogóle
Nie wiem, czy widzicie po prawej stronie. Są ludzie inni. W Niemczech sama taka idea urbexu i spędzanie wolnego czasu w opuszczonych miejscach jest bardzo popularna. Tam już jest, o tym co mówiłem, blok mieszkalny, więc stąd chyba pójdę jeszcze na dół i pójdę już tam dalej, do tego głównego budynku. Tylko że trzeba będzie uważać. Tam widzę, że jest przejście przez te siatki i zobaczymy co jest dalej, bo tutaj jak widzicie nic tu po mnie, bym tak to powiedział. Tam możecie widzieć w tle jeszcze eksploratorów z Niemiec. Jeszcze lastryko, standard. Płytki i tak samo zobaczcie jak w Legnicy są ścięte ściany. Jakby narożniki ścian. Kurde, fajnie to wygląda, taki trochę Hogwart bym to nazwał. Zobaczcie jak są pokręcone klatki schodowe. Myk. Czemu to miejsce jest nazywane szpitalem zombie? Jakby powody są dwa. Jeden to ktoś sobie zrobił jaja i go tak nazwał, że już tutaj mogą przyjechać tylko zombie, bo są w takim stanie, a drugie to sam szpital jest taką metaforą właśnie do takiego chodzącego trupa, tak? Tylko że w tym przypadku on się nie poruszono, bo jest budynkiem. Natomiast zgodzę się z tym, bo powiem wam szczerze, że naprawdę, powtórzę się setny raz, ja wiem, jest to naprawdę w okropnym stanie. Ale dobra, idźmy dalej. Aby potwierdzić ilość tych pożarów, chociażby tutaj więźba dachowa, która jest mocno przeżarta przez kiedyś płomienie, teraz cała zwęglona. Wszystko popadało tutaj na ziemię. No i zobaczcie, że to też już jest bardzo zniszczone, więc chodzenie po takim miejscu to tylko na własną odpowiedzialność i pamiętajcie, że zawsze może to się skończyć śmiercią, więc jeśli zastanawiacie się, czy chcecie robić coś takiego co my, no to się zastanówcie 2 razy, bo to fajnie wygląda, rzeczywiście super spędzenie czasu, ale nigdy nie wiadomo kiedy. Nie wiem czemu, ale powiem wam, że lubię urbexy niemieckie. Dlatego, bo odczuwam, że właśnie ta kultura, o której wspominałem, jest dużo lepsza, jeśli chodzi o samo poszanowanie tych miejsc. No wiadomo, tutaj to jest palone, no ale to nie palą ludzie, tylko raczej nie palą ludzie, którzy zwiedzają te miejsca, a palą te miejsca właśnie bezdomni zazwyczaj, którzy po prostu w zimę im zimno, rozpalają ogień, zasypiają, a jak się budzą, to widzą, że wszystko już jest spalone. I zaraz wam powiem o pewnej legendzie. Można powiedzieć, że jest to legenda mroczna i obrosło już, można powiedzieć, takie niemieckie urban legend. A chodzi tutaj o nic innego jak o legendę zombie. Mianowicie po opuszczeniu tego całego obiektu w 1997 nie został on do końca opustoszały, ponieważ żyły tutaj zombie. Zombie, które można powiedzieć mają swoją kwaterę główną dowodzenia, wychodzą na noc szukając swoich ofiar, a następnie ściągając je tutaj po to, żeby ta społeczność się powiększała. Jest to urban legend, nie jest to prawdziwa historia, więc nie hejtujcie. Dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie. No, chciałem to powiedzieć mrocznie, ale wiadomo, że zombie raczej mroczne nie są. No, co wam powiem, bardziej duchy i demony by się przydały w tym miejscu, ale nic o czymś takim nie słyszeliśmy, więc chodźcie dalej, pokażę wam, jak to wygląda. Różne zombie tu przychodzą, pożerając mózgi niemieckie i tak dalej. Strasznie się śmiałem z tego tłumaczenia, ale w pewnym sensie je rozumiem, bo to pewnie tłumaczył, że zombie, ludzie jako przychodzą to i niszczą ten historyczny obiekt, czyli w sensie zombie, ludzie bez mózgu, a no, ten obiekt porównał do zombie. Między innymi też dlatego, że po prostu ta tkanka gnije. Po wykupieniu już w tym 2005 bądź 2006 roku miał tutaj być obiekt, w którym miano badać raka. Niestety to nie doszło finalnie do skutku. I coś tutaj chodziło przed tym moim monologiem tutaj na tym 3. piętrze, jakby się poruszało. Nie wiem, czy tam Kuba, czy ja mam zwidy. Był też tutaj coś w rodzaju takiej, nazwę to auli, no jakby miejsca dla studentów, gdzie mogli się uczyć właśnie tej pediatrii. Może to były te pomieszczenia, chociaż raczej to tak nie wygląda. Poszukamy, bo gdzieś powinna być właśnie taka hala. O, to pewnie było miejsce dla noworodków, bo jak zauważycie, wszędzie dookoła są takie przegrody porobione i tu właśnie mogły być, nie wiem, czy to były inkubatory, czy nie, ale no takie pomieszczenia właśnie dla tych najmniejszych dzieciaczków, dopiero co urodzonych. Tak samo tu od tej strony wam pokażę. Jak się przypatrzycie, to są wszędzie powyciągane rury. Nie wiem, czy to z wodą, czy z powietrzem, no raczej chyba takie się stosuje do wody.
Czyli dobra, tu to nie było ta strefa naukowa, że tak powiem. W sumie ja poszedłem od razu na najwyższe piętro. A może jest gdzieś ta strefa na niższym piętrze. No bo po co pchać się na górę, tak? Bo wiele osób pyta, czy zrobią jakiś poradnik. Może na tę chwilę nie mamy żadnych poradników w planach, ale mogę wam powiedzieć. Najważniejsze to jest dobry ubiór na urbex. A jeśli taki urbex chcecie jeszcze kręcić do tego, no to jakaś kamera i światło. A potem jeszcze dźwięk by się przydał. To najważniejsze rzeczy, ale przede wszystkim ubiór, czyli buty z twardą podeszwą. Ja przez wiele lat myślałem, że to nie jest potrzebne, aż do momentu, kiedy nie wbiłem sobie gwoździa w nogę. I od tamtej pory już wiem, że to jest potrzebne. Kuba raz w sumie też na niemieckim rejonie wbił sobie szkło w nogę i gdyby nie buty, gdzie miał rzeczywiście grubą podeszwę, która i tak została przebita i ostatecznie lekko drasnęła mu stopę, no to te szkło mogło mu przejść na wylot przez tą nogę, więc naprawdę ubiór to też jest ważna rzecz. To w ogóle mi przypomina jakiś bar. Tutaj rura odstaje, stara. Wszedłem do jakichś piwnic. No i zaraz pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że się uda ogarnąć wejście na górę. Wow! Zobaczcie, silnik od windy, ale bardziej zareagowałem... Od windy? Nie, przecież tu nie było windy. Ale bardziej zareagowałem na to, że tak się zajerałem tutaj. Jakbym zrobił krok do przodu, a się zagapiłem, to bym ładnie się spierdzielił na dół. Także uważajcie na siebie na urbexach, moi drodzy. Nie no, szyb od windy, rzeczywiście. Czyli gdzieś tutaj była winda. A w sumie jak chodziłem, to było takie... poszukamy tego zaraz. Było takie jakby pomieszczenie właśnie, jakby takie windy lekarskie. Wiecie, one są takie szerokie, żeby z łóżkiem wjechać. I wydaje mi się, że gdzieś ona tutaj była. Zobaczcie, kawał maszyny. W sumie musi być kawał maszyny, bo to te kilkaset kilo musi być w stanie unieść. I to bez problemu i to jeszcze musi być na tyle bezpieczne, żeby nie spadło, nie? A propos tak umierania właśnie dzieci, głównie niemowląt. Pokręcę to strasznie, bo mówię z głowy, pamiętam, że kiedyś o tym czytałem, że pomijając właśnie kwestie różnych chorób, biedy i różnych innej technologii medycznej, pamiętam, że był jakiś lekarz, który zauważył pewną zależność, że lekarze często zajmujący się na jakichś operacjach i tak dalej, bądź przeprowadzający jakieś sekcje zwłok, później nie do końca dbali o higienę, nie byli rąk, nie do końca zabezpieczali ten sprzęt. Był jakiś XVIII czy XIX wiek i później często przejmowali porody. No i efekt był taki, że matki często dostawały zakażeń, dzieci finalnie umierały. No i w tamtych czasach jeszcze nie wiadomo, skąd taka zależność wychodziła. Jeden z lekarzy usilnie naciskał na lekarzy z tamtego okresu, żeby dbali o tą higienę, żeby sterylizowali sprzęt i rzeczywiście wyszło tak, że ta umieralność była niższa. Reszta lekarzy, jak na zasadzie, że kiedyś to było, o czym ty mówisz, że to w ogóle jest jakaś bzdura, uważała go za świra i po wielu latach, jak już były te dokładniejsze badania, były mikroskopy, wykryto właśnie te mikroustroje i wyszło, że rzeczywiście ten lekarz miał rację. Jeżeli wiecie, o czym mówię, to dajcie znać w komentarzu, bo to jest coś, o czym kiedyś bardzo dawno temu czytałem, ale jest zawiązane z tematem i się o tym przypomniało. I bardzo prawdopodobne, że pokręciłem tę historię, za co przepraszam. Może tu były jakieś laboratoria, bo widać, że na środku wisiały świetlówki. Tu są jakieś stoły. Też stół wyłożony płytkami. Raczej to nie wygląda jak jakaś sala, dokładnie. Taka sala dla pacjentów. Tu jest wyciągnięta woda, prąd na bank, czyli już przechodzimy do tej strefy, której szukałem właśnie. Także Jakub znowu błysnął. Dalsza część szpitala. Zombie. Mamy tu jakieś przejście do dalszej części? O, mamy. Ja myślałem, że to koniec. Tam jeszcze dalej jest za przejście. Kurde. Duże to. Dobra, zejdźmy niżej, tu widzę, że nie ma przejścia. O. A co to są piwnice? No. Ale trafiłem. Żeby jakiegoś teraz prawdziwego zombie nie znaleźć. Jakie w sumie wysokie te piwnice.
Jakieś zapisy. Carwas Waszerej. Nie mam pojęcia. Szkoda, że w tym przypadku się rozdzieliliśmy, ale obiekt jest naprawdę bardzo duży, bardzo duży. Więc żeby wam go pokazać, jak najlepiej się rozdzieliliśmy. A zresztą w ten sposób sobie nie przeszkadzamy. No i też to fajnie wygląda, jak każdy z nas dzieli się jakby swoimi spostrzeżeniami. Nikt nikogo na coś nie nakręca, a następnie potem łącząc się opowiadamy o tych naszych emocjach, dzięki czemu to wszystko staje się takie, moim zdaniem, bardziej prawdziwe. A zobaczcie, ja tam byłem w tej piwnicy. Nieudawane. Staramy się nie udawać. Staramy się nie udawać, jak to powiedziałem, jakbyśmy kłamali zawsze. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, że nasze urbexy to jest 100% prawdy w tym, co robimy. Niektórzy nam zarzucają, że w naszych filmach nie ma duchu, więc oszukujemy. No ale no, to chyba dobrze, że pokazujemy to wszystko tak, jak w rzeczywistości jest. Jakaś piwnica. Zobaczcie, napis. Jeśli ktoś rozszyfruje, to dawać znać w opisie. No to chyba najlepsze medium, jeśli chodzi o informacje. Co prawda... O, kamera się przekręciła. Szkoda, że to jest dopiero po filmie, więc nie można tego umieścić w filmie później. Ale rzeczywiście dużo się od was uczymy z tych opisów, bo wiele osób na nas pisze, że coś źle powiedzieliśmy, czy źle zrobiliśmy właśnie w opisie. Więc jeśli to jest konstruktywna krytyka, to my ją przyjmujemy i się uczymy czegoś na przyszłość. Jeśli ktoś nas nie wyzywa od debili i tak dalej, nie? Ze wszystkimi można mówić normalnie i rozmawiać normalnie. Naprawdę się da i uczmy się tego, a nie wyzywanie przez internet, bo druga osoba nie widzisz jej i powiesz coś, czego byś nigdy nie powiedział face to face, bo się boisz. Nie ma sensu. Trzeba być otwartym. No Elo, gdzie jesteś? No w jednym z tych zniszczonych budynków. Aha, no dobra, bo nie wiem, łapiemy się jakoś? No zaraz chyba będę wracał, bo powiem ci, że to wszystko jest w opłakanym stanie. No. Nie widziałem nigdzie Łukasza, widziałem jakieś dwie inne eksploratorki, które tutaj się też kręcą. Tak, też ich widziałem. Więc no warto się gdzieś po środku złapać i opowiedzieć o naszych odczuciach. No to ja czekam tutaj, gdzie zaczynaliśmy. No dobra, to ja będę tam za 5 minut. To Elo. No, siema. Dawaj tu do mnie, bo ma przyjść zaraz Konrad. No, a ty nie masz zasięgu. Widziałeś ten zawalone wszystko, cały kontynent? Tak. Ja tak idę. Wow! Ja myślałem, że to jest podłoga, a to był sufit. Dawaj tu do mnie. Zwykle w takich miejscach kończymy sami, ale się okazało, że to jest dość popularne miejsce w Niemczech i mamy dużo tutaj współurbexów, że tak powiem. Ale nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, bo chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom, bo to właśnie dzięki wam i waszemu wsparciu możemy wyjeżdżać za granicę, ale też i kręcić w Polsce. Powoli szykujemy bardzo dużą wyprawę za ocean, że tak powiem. Także oczekujcie tego. No i co? No i co, znajdujemy się w opuszczonym szpitalu zombie, a w rzeczywistości to jest pierwszy szpital dziecięcy na terenie Prus byłych. Dokładnie, tutaj dbano o te niemowlaki, a jeszcze wspomnę o patronach. Warto na nich wbijać, bo mamy super aktywną, żyjącą razem grupę. Na Facebooku. Na Facebooku. Dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, Instagramie, Facebooku, o czym tam jeszcze tylko chcecie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! 6. Elo. 6?